Witajcie. Mój mąż spożywa kawę w dużych ilościach, dlatego mam w domu sporo słoików po niej. Dziś pokażę Wam prosty sposób na ozdobienie właśnie takiego słoika. Pracę zaczynam od przygotowania wycisku rameczki. Silikonową foremkę wypełniam gesso. Do odtłuszczonego słoika przyklejamy rameczkę, korzystając z kleju magicznego. Nakrętkę od słoika szlifuję delikatnie papierem ściernym, a następnie nakrętkę oraz słoik maluję podkładem akrylowym. Po wyschnięciu podkładu słoik oraz nakrętkę maluję na biało farbą akrylową. Grafika pochodzi z Inspirello i ja kupiłam ją w wersji elektronicznej. Wydrukowałam na zwykłej kartce Xero, korzystając z drukarki laserowej, ale wiem, że można też kupić te grafiki w wersji papierowej. Wybieram sobie grafikę, która rozmiarem najbardziej pasuje do słoika, a następnie przyklejam ją do niego taśmą klejącą. Należy pamiętać, że transfer przenosi grafikę na przedmiot w odbiciu lustrzanym. Jest to szczególnie istotne przy transferowaniu napisów. To jest Express Transfer. Nabieram sobie jego niewielką ilość na patyczek higieniczny i podcieram nim po kartce papieru. Następnie dociskam kartkę do przedmiotu szpatułką. Istotne jest, żeby nie przesadzić z ilością olejku do transferu na patyczku, bo grafika nam się zwyczajnie rozmarza, tak jak tutaj. Daję olejkowi chwilę na odparowanie, a następnie zabezpieczam pracę lakierem matowym. Tak jak wcześniej, foremki wypełniam gesso. Ono fajnie sprawdzi się do takich delikatnych foremek typu koronki czy jakieś ażurowe wzory. Po wyjęciu wycisku z formy odcinam od niego niepotrzebne fragmenty, a następnie przyklejam do nakrętki słoika.
Wyciski z głębszej foremki tworzę korzystając z masy lekkiej. Akurat ta masa po wyschnięciu zupełnie traci elastyczność, dlatego do słoika przyklejam takie świeże i jeszcze mokre wyciski. Słoik oklejony wyciskami wygląda tak i czas najwyższy zabezpieczyć go lakierem. Na przestrzeni wolnej od wycisków zaplanowałam spękania dwuskładnikowe i zaczynam od nałożenia preparatu numer 1. Preparat numer 1 zostawiłam do wyschnięcia na całą noc i teraz nakładam preparat numer 2. Po wyschnięciu spękaczy w cały słoik wcieram brązową pastę woskową, od razu usuwając jej nadmiar bawełnianą ściereczką. Słoik prawie gotowy, można go takim zostawić, ale dla mnie był zbyt ciemny, więc zdecydowałam się usunąć więcej pasty woskowej. W tej chwili pasta się już nieco utwardziła, więc szorowanie samą ściereczką nie da efektu. Pomagam sobie terpentyną. Gotowy słoiczek wygląda tak. Listę użytych materiałów znajdziecie w opisie. I jak zwykle pięknie Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne i niezwykle motywuje mnie do dalszej pracy.